Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Expert Talks Redegate. Dzisiaj taka dla mnie dość specjalna rozmowa, bo będziemy rozmawiać z interim managerem, którego ja przynajmniej mogę nazwać takim interimem do spraw specjalnych, do spraw trudnych. Mamy dziś w studiu Pawła Wrońskiego. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie. Nazwałem pana interim managerem do spraw trudnych. Ma pan za sobą naprawdę bardzo przekrojowe doświadczenia w różnych biznesach, w różnych branżach. Może kilka słów o tym. Tak, rzeczywiście 30 lat doświadczenia zawodowego. Od 9 lat działam jako interim manager, czasami jako konsultant. Aktualnie jestem w 15 projekcie. 15 projekcie. A gdyby tak przeprowadził nas pan przez branże, które pan dotknął? Branże, które dotknąłem, FMCG, tutaj możemy powiedzieć branża spożywcza, kosmetyki, produkcja chemii gospodarczej, ale również farmacja, automotive, maszynówka, serwis urządzeń elektronicznych i parę jeszcze innych. Czyli wszystko, co się produkuje, już pan widział? Może nie wszystko, ale dużo. Działa pan, tak jak pan wspomniał, już trochę lat jednak interimowo, wcześniej doświadczenia stricte w przemyśle, stricte w biznesie. Jak pan sądzi, może zapytam inaczej, w kontekście współpracy interim-firma, jakie korzyści właśnie takie podejście interimowe widzi pan w kontekście budowy wartości dla firmy, wzrostu organizacji, optymalizacji procesów? W porównaniu z pracownikiem etatowym, który ma masę zalet, wiadomo, bardzo duża lojalność, również bardzo często głęboka ekspertyza w różnych obszarach, interim wnosi inne wartości, to na pewno spojrzenie z zewnątrz, na pewno duże nastawienie na wynik, na rezultat, i działanie w szybkim tempie, w krótkim czasie dostarczanie tych wyników. Tak, tutaj nie ukrywam, nie jest to tajemnicą, że mamy okazję współpracować również od jakiegoś czasu w ramach Redegate. Jest to też już kolejny projekt, który udaje się wspólnie realizować. Realizuje pan coś od A do Z, tak jak pan wspomniał. Dostaje pan zadanie, taki zadaniowiec, troszeczkę nawiązując do nomenklatury sportowej. Jak pan zaczyna tę współpracę z klientem? Jak ją sobie ułożyć? Na pewno warto sobie zdefiniować, jakie są oczekiwania klienta. Jak najszybciej po wyjściu do firmy, oczywiście najlepiej byłoby na początku, ale zazwyczaj jest to po wyjściu do firmy ułożenie jakiegoś planu, roadmapy, ustaleniu, jakie mamy update'y i po prostu też utrzymanie rozumienia klienta, utrzymanie kontaktu z klientem i rozumienie jakie są potrzeby. A kiedy ten interim manager może uznać to swoje działanie za spełnione, za wykonane? Kiedy może wyjść z organizacji, jak pan sądzi? No cóż, pewne, powiedzmy sobie, oczekiwania są formułowane na początku, pewne są dookreślane w trakcie. Często jest też tak, że rzeczywiście w trakcie projektu następuje zmiana zakresu i też jest to jasne, co mamy osiągnąć, co mamy dostarczyć jako interimowie i wtedy widać, może mamy czarno na białym, czy zostało dostarczone, w jakim stopniu ewentualnie, bo różne bywają wyzwania. I cóż, i kiedy interim może wyjść, to też jest kwestia taka, że generalnie firma może bez niego sobie dalej radzić. Ja będę nawiązywał dzisiaj w toku naszej rozmowy do tych właśnie przekrojowych doświadczeń branżowych, które pan ma, bo to naprawdę nie spotyka się często. Bardzo, bardzo często mówimy o doradcach czy interimach na przykład w obszarze automotive, niektórzy są wyspecjalizowani w spożywce i tak dalej. U pana jednak te portfolio tych branż jest bardzo szerokie. I gdzie są jakieś punkty wspólne, które widzi pan już przekrojowo w ramach organizacji, z którymi pan pracuje, jeżeli chodzi o wyzwania, jakie mają klienci czy organizacje? Na pewno są takie części wspólne, jak potrzeba spojrzenia z zewnątrz w sposób obiektywny właśnie poza lokalne, utarte ścieżki, czy przyjęte, nazwijmy to, sposoby myślenia, czyli trochę przełamanie mindsetu. Druga sprawa, osobie, która wchodzi z zewnątrz, też jest łatwiej pewne rzeczy często wdrażać. Właśnie też z tego względu, że nie jest powiązana, że tak się wyrażę, w żadną politykę, czy w żadne lokalne
układy i to jest jakby część wspólna. No i kolejna rzecz, wielu klientów potrzebuje zorganizowania pracy po nowemu, tak? I to często brakuje zarządzania projektowego, procesy nie są poustawiane tak, jakby sobie klient życzył, albo były, albo się rozjechały, albo po prostu już nie są dopasowane do obecnych czasów. Także wprowadzanie metod zarządzania właśnie, czy jak powiedziałem, czy to jest projektowe, czy to jest procesowe, wdrażanie wskaźników, KPI-ów, to są też takie cechy wspólne dla wielu projektów. No właśnie, jakie narzędzia są takie uniwersalne w ramach tych branż? Znaczy ja uważam, że zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą to są umiejętności, narzędzia, które są zawsze potrzebne, tak? Drugą rzeczą to na pewno jest kwestia umiejętność budowania procesów, właśnie mierzenia, czyli wdrażania KPI-ów. No i jeszcze jedna rzecz, no to umiejętność interakcji z ludźmi, bardzo różnymi środowiskami, też często międzynarodowymi. Tu jest też, uważam, ogromna potrzeba, żeby takie umiejętności posiadać. Mhm. Właśnie w kontekście tych doświadczeń, czy tej komunikacji w ujęciu międzynarodowym, o której pan wspomniał, nie jest tajemnicą, że również realizuje pan tego typu projekty właśnie na skalę międzynarodową. I widzimy również w ramach Redegate, że jest coraz więcej ekspertów, którzy realizują się na projektach zagranicznych, czy to w USA, w Skandynawii, w Afryce, w Azji i tak dalej. Czy można powiedzieć, że polski ekspert, polska ekspertka są w cenie? Jak najbardziej. Tak jak pan powiedział, też to widziałem, czy pracując za granicą, czy w Polsce, w międzynarodowych firmach. Polacy sobie świetnie radzą. Oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego? No, ja myślę, że być może stawki za polską płacę są już wyższe niż kiedyś, ale dalej są atrakcyjne, ale uważam, że są inne czynniki, takie jak jednak ciągle wśród Polaków jest wiele osób, które chce coś więcej osiągnąć, są ambitne i nie poprzestają na laurach, tak? W tych zachodnich krajach widać, że wielu menedżerów jednak po pracy chce pójść na żaglówkę, chce zagrać w golfa i to dla nich przeważa nad takim, powiem, pełnym zaangażowaniem w projekty. Ja bym jeszcze dodał taką rzecz, że w sumie to przez właściwie 35 lat Polska jest w ciągłej transformacji. To się jakby zaczęło i się nadal nie kończy i to powoduje, że jakby Polska jest ciągle, mentalnie Polska, mówię, i Polacy, i społeczeństwo jest na takiej krzywej wznoszącej, gdzie, tak jak powiedziałem też, na zachodzie był wzrost, on tam, powiedzmy sobie, trochę się uspokoił, w sensie można mieć ten work-life balance i tak to się toczy. Kiedy dochodzi do takich projektów trudniejszych, Polacy właśnie ze swoją energią, z wigorem, z edukacją wcale nie gorszą niż na zachodzie, są po prostu skuteczni. Mhm. Natomiast nie zmienia to stanu faktycznego, że jednak te gospodarki, te rynki zachodnioeuropejskie szczególnie, czy w kontekście na przykład USA są dużo bardziej dojrzałe, jeżeli chodzi o doradztwo i w ogóle interim management jako taki. Czego możemy się od nich nauczyć, żeby u nas tę świadomość budować w kontekście tych benefitów, które można wyciągnąć z doradztwa czy z interim managementu? Teraz właśnie pytanie, kto się może nauczyć? Ja myślę, że taka rozmowa jak nasza, to może pomóc edukować, jeśli chodzi o pracodawców, zarządy, ale również i management, że wchodzący interim z zewnątrz, to nie jest osoba bo już słyszałem takie opinie, taki czyściciel, który przyszedł zwalniać albo robić inne złe rzeczy. Jest to po prostu pomoc i tak jak ja to widzę na zachodzie właśnie, to wchodzenie czy konsultantów, czy interimów, to jest jakby część normalnego funkcjonowania firmy i raczej pracownicy starają się też korzystać z takiej obecności. Wiedzą, że taka osoba jest tylko na jakiś czas i można od niej coś jeszcze się dowiedzieć, nauczyć, albo w sensie pozytywnym swoje jakieś projekty, które leżały w szafie, można wyjąć i takie interim może po prostu pomóc takie projekty zrealizować. Mhm. Już pojawiły się takie dwa sformułowania w tej rozmowie, jest i konsultant, i interim manager, mówimy jeszcze o ekspertach. To jak najlepiej przedstawić się w kontekście tej relacji z klientem? Czy słowo konsultant w pełni oddaje tutaj charakter tej współpracy?
Ja generalnie zajmuję się interim managementem. Miałem też projekty konsultingowe. No i jeżeli ja bym miał, oczywiście też są różne zdania, myślę, że opinii mogą być tysiące. No moje zdanie jest takie, że interim management daje więcej w tak zwanych obecnych czasach, bo po pierwsze analiza, diagnoza obecnej sytuacji jest bardziej dokładna, bo poza sprawdzaniem cyferek i patrzeniem, no to wchodzi między ludzi, rozmawia z tymi ludźmi i ludzie się częściej otwierają, czasami też są może i pokazują swoją złość, ale przynajmniej są bardziej otwarci, więc ta informacja jest szersza. A po drugie, potem interim, formułując też rekomendacje, ma w głowie to, że będzie też je realizował, czyli proponuje coś, co no, ma duże prawdopodobieństwo wykonywalności, proponuje jak to robić, jak to zorganizować, no i potem sam jest zaangażowany w implementację. Także to jest, uważam, bardzo duża wartość dodana. I to, nie ukrywam, najbardziej mnie przekonuje w kontekście wyboru interim menadżera, że nie jest to osoba, która wejdzie do organizacji, no, nakreśli niebotyczne wizje na podstawie kilku wybranych analiz, powie, gdzie ta firma może być, ale on faktycznie bierze do ręki to, co wcześniej narysował i wdraża. Nie, dokładnie tak. Wdraża, przy czym też, tak jak mówiłem, że interim to nie jest osoba, która biega z kijem, pogania ludzi. To jest osoba, która siada z ludźmi, no ale też konsekwentnie monitoruje progres, szuka rozwiązań albo samemu, albo razem z zespołem, albo jeżeli trzeba, eskaluje w górę. Ma ku temu odwagę i to przynosi też dobre efekty. W toku zbierania doświadczeń właśnie w ramach pana kariery widział pan, tak jak już ustaliliśmy, wiele przemysłów, też tę transformację mógł pan obserwować z bliska, nawet polskich zakładów produkcyjnych, tak jak wprowadzano nową technologię, nowe rozwiązania, automatyzację i tak dalej, i tak dalej. Do Polski cały czas, mimo jakiegoś takiego defetyzmu, który czuć w mediach, że pewne zakłady się zamykają, że są masowe zwolnienia, to cały czas słyszymy jednak o dużych transferach produkcji do Polski. I gdzie pan widzi te zalety polskiego rynku, które wciąż przyciągają tych inwestorów? Bo mówi się o edukacji, mówi się o bazie takiej właśnie tej szkoleniowej, o bazie logistycznej, ale czy to naprawdę wyjaśnia wszystko? Tak, no tak jak trochę mówiliśmy wcześniej, że te zarobki no są trochę niższe. Oczywiście to nie jest może główny czynnik, ale są trochę niższe niż na zachodzie. Jeśli chodzi też o to zaangażowanie pracowników, też jak wspominałem, ta transformacja powoduje, że ciągle Polacy są głodni sukcesu, angażują się w pracę. To uważam jest duży sukces, no i przynajmniej mając doświadczenie na niektórych rynkach tak zwanych dojrzałych, poziom biurokracji paradoksalnie uważam w Polsce jest niższy niż można by się było tego oczekiwać po innych zorganizowanych krajach. Także to też mi się wydaje istotne. Jeszcze jeden element, bo dużo mówimy ostatnio o bezpieczeństwie, tak, że tutaj mamy wojnę za granicą, duże ryzyko. To jest oczywiście prawda. Z drugiej strony, jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo na ulicy, to jak popatrzymy na statystyki Polski i wielu państw zachodnich, spojrzymy na bezpieczeństwo w wielu miastach Ameryki, Polska jest krajem bezpiecznym, patrząc na cyfry. To też mi się wydaje atrakcyjne. A wobec tego defetyzmu, o którym wspomniałem, bo jednak buduje się bardzo dużo w mediach takiej atmosfery obaw, atmosfery niepewności. Jak pan się na to zapatruje, jeżeli chodzi o kondycję polskiej gospodarki, polskiego przemysłu właśnie w tym kontekście? Czy czeka nas możliwy krach, czy raczej odbiera pan pozytywne sygnały z rynku? Znaczy tak, na pewno fakty takie jak recesja w Niemczech no nam nie pomaga, ma na nas wpływ negatywny. Ale chyba spodziewaliśmy się większego oddziaływania. Ale spodziewaliśmy się większego oddziaływania właśnie i tutaj właśnie dokładnie, to już pan trochę za mnie odpowiedział, że być może jest to dla nas szansa, żeby znowu szukać innych możliwości i iść do przodu, tak? Także nie, ja patrzę optymistycznie też patrząc na, nie chcę powiedzieć na oferty z rynku, ale rzeczywiście
ciągle coś się dzieje, ciągle są nowe inwestycje, ciągle nowe pomysły, także Polska, uważam, dalej ma przed sobą rozwój. To wróćmy do samej istoty pracy Interima w ramach projektów. Czasem są to projekty dotyczące restrukturyzacji, czasem rozwojowe, czyli właśnie transferu produkcji, jakiegoś wprowadzania nowego produktu, rozwoju linii produkcyjnej itd., itd. No ale zawsze trzeba to robić zespołem. No sam pan tego nie wykona. Przeważnie to przecież sponsor jakiś zespół już wewnętrzny ma, który pewnie trzeba pokierować. Jak ten zespół dobrać? Jak to zbudować? Jak temu klientowi pomóc, żeby ten zespół był tym, który to dowiezie na koniec? Znaczy tak, na pewno pracując z zespołem ważne jest nakreślić, w jakim kierunku idziemy, omówić sobie, jakie są cele, do których dążymy, wbrew pozorom. Na to się nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Potem budowa roadmapy, planu działań i wciąganie ludzi do pracy, tak żeby stawali się częścią tego planu. Słuchanie ludzi też właśnie, jak powiedziałem, budując plany, czy zgłaszając pomysły, również co do celów, słuchanie ludzi i ich włączanie, ale też ważne, żeby wśród tych ludzi wyłaniać liderów, którzy też się wysuwają do przodu, wzmacniać ich i w tym kierunku działać. Tak? No co jest istotne, to również angażowanie sponsorów, czyli osób po stronie klienta, którzy są wysoko postawieni w organizacji. No i tutaj też mogę powiedzieć taką, może nawet trochę z ostatnich czasów anegdotę, kiedy właśnie zachęcałem jednego z członków zarządu do pracy nad lepszą komunikacją, żeby te zmiany, które robimy, żeby były komunikowane do ludzi w sposób częstszy, bardziej precyzyjny i tak dalej. I też kogo dotknie ta zmiana. No i osoba, także ten wiceprezes prosił parę razy o wyjaśnienie, o co w tym chodzi, szerszą perspektywę i werbalnie, i na piśmie. I to oczywiście poczyniłem. Na spotkaniu, jednym z spotkań zespołów, ten wiceprezes właśnie opowiadał o tym, ile ma różnych wyzwań, jak ma ciężką pracę, tłumacząc, dlaczego się nie ze wszystkim wyrabia, a jeszcze wspomniała, a ten jeszcze mnie męczy z tym change managementem. I czyli dotarło, nie wiem, czy przekonałem, ale na pewno też jakieś działanie było. Znaczy ważne jest to, że rzeczywiście być upartym trochę w pewnych kwestiach, rozmawiając z zarządem, gdzie możemy tę zmianę po prostu wzmocnić. I wtedy zespoły też działają chętnie, jeżeli widzą, że jest oko top managementu patrzące w sposób taki, powiedziałbym, sprzyjający tym zmianom. I chyba wciąż niedoceniana w polskich organizacjach w ramach tych projektów rola tak zwanego steering committee, czyli tego komitetu sterującego, żeby jednak ten zespół projektowy wraz z tym sponsorem przynajmniej miał tę regularną komunikację, gdzie omawiamy te poszczególne etapy projektu i może i nawet opóźnienia czy sukcesy. No to jak najbardziej, tak jak mówiliśmy właśnie, że o tym, jak organizować sobie pracę w projekcie, to tak, ustalenie, kto jest sponsorem, kto jest w steering committee, czy po prostu jest sponsor samodzielnie, ale regularne przeglądy, ustalanie, dawanie update'u i sugerowanie też ewentualnie zmiany kierunku, bo tak też bywa, i ustalanie tego z najwyższą władzą jest bardzo, bardzo istotne. Wspomniał pan wcześniej o tym, że Interim może niejako abstrahować od polityki wewnętrznej w firmie, że wchodzi jako ta osoba z zewnątrz, więc może być lekko, albo czasem mniej, czasem bardziej działać jako taki wolny elektron niezależnie. Ale właśnie jak na dłuższą metę, no bo jednak interim menadżerowie są w tych organizacjach bardzo często, nawet dłużej niż rok. I ta polityka chyba w końcu do nich dotrze. Jak się od tego ustrzec? Znaczy ja nie ukrywam, że postrzegam jako chyba jedną z największych zalet to, że można się tą polityką nie zajmować. Od razu uprzedzę, że to jest naturalna rzecz w firmach, że jakaś polityka się zawsze
toczy. No są oczywiście sytuacje patologiczne, ale ja mówię o takich, że po prostu w firmie tak jest. No ale żeby właśnie odnosić sukcesy przez lata w pewnych firmach, potrzeba, pracownicy się w tę politykę angażują. Tak, żeby po prostu było im wygodniej funkcjonować i właśnie, jak powiedziałem, mieć może lepsze uposażenie, lepsze stanowiska i tak dalej. No Interim się koncentruje na zadaniach i to jest moja metoda, że po prostu mamy spotkania, rozmawiamy merytorycznie. Jeżeli czujemy się zmęczeni, potrzebujemy przerwy mentalnej, no to porozmawiamy może o wakacjach na Balearach albo o sportach, jakimi ktoś się zajmuje, a może niekoniecznie, prawda, kto z kim kogo lubi, kogo nie lubi i takie tematy po prostu no, pomijam, ucinam albo puszczam mimo uszu i ludzie do tego się przyzwyczajają i wtedy też mamy rozmowę o pracy, a jeżeli nie o pracy, no to rzeczywiście o tematach takich, powiedziałbym, swobodnych, odprężających. Czyli bardzo pryncypialna, twarda linia w tym kontekście. Twarda linia, tak. Tak. A jeżeli chodzi o projekty wielkoskalowe, inwestycyjne, w których bierze pan udział, no, często w roli takiego project managera, project management office, też mówiąc szerzej, to jakie są z pana perspektywy takie kluczowe czynniki do tego, żeby taki projekt dowieść od A do Z, żeby go po prostu z sukcesem zamknąć? Mówiliśmy wcześniej o tej komunikacji, o tym steering committee i tak dalej. No natomiast są na pewno też inne czynniki, które dla pana są taką checklistą, która musi zostać wykonana, żeby ten projekt był zamknięty. Znaczy, największym wyzwaniem akurat w projektach interimowych, w większości może projektów interimowych, z mojego doświadczenia jest to, że często w tych organizacjach zarządzanie projektowe nie działało albo działało bardzo słabo. I tutaj dopilnowanie, żeby powstał solidny project charter. Na dzień dobry to już jest duży sukces. I tak, żeby taki project charter, który jest zrozumiały przynajmniej dla głównych interesariuszy, a następnie rzeczywiście utrzymanie konsekwencji spotkań projektowych, analizowanie tego, co się dzieje, co się osiąga, reagowanie na to, jeżeli mamy opóźnienia, czy nasze zamierzenia się nie realizują, żeby na wszystko w sposób taki konsekwentny działać. Czyli tutaj, jak powiedziałem, dobre otwarcie, plan i ścisła kontrola, czy tego planu się trzymamy i działania korygujące. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie z tym projektem zarządzić w ramach czy to zakresu, czasu i budżetu, musimy skalować wyżej. W zasadzie tak analizując, czy to profile na LinkedInie, ale nawet patrząc, jak wyglądają struktury w wielu organizacjach, to project managerów i menadżerek jest na pęczki, a pan tutaj przedstawia taką perspektywę, że w zasadzie brakuje wewnątrz bardzo często tej kompetencji związanych właśnie z project managementem. No tak, to tak się zastanawiam. Myślę, że są firmy rzeczywiście, gdzie project managerów jest dużo i wręcz funkcje i firmy działają projektowo. To też się zdarza. No być może akurat tam, gdzie ja działałem, czyli duży poziom zmian, czy właśnie firmy na przykład po przejęciach, po restrukturyzacjach, no gdzieś te umiejętności albo się rozpłynęły, albo po prostu nie zostały zbudowane. I ten project management jest wtedy osadzony w jakiej strukturze? W operacyjnej, czy jest zwykle jakąś jednostką samą w sobie? Zazwyczaj właśnie w tych firmach, gdzie powiedzmy sobie są wyzwania, no to jest to zazwyczaj taka struktura, gdzie gdzieś project manager to właściwie ma niską funkcją w jakimś dziale, prowadzi małe rzeczy. Jeżeli dochodzimy do prowadzenia większego projektu, no to pojawiają się wyzwania, no bo nikt wcześniej tak tego nie prowadził, że patrzenie cross-funkcyjne, czy no wyciąganie osób z działów, że tak się wyrażę. No czasami się okazuje, że kierownik działu no sam już nie może decydować, jak kiedyś to bywało, tylko jest to szersze grono, wymaga to uzgodnień, no i też nie można pewne rzeczy odkładać, tak? Tylko musi decyzja zapadać. Tak robimy albo inaczej, a jak nie robimy, no to jakie jest działanie alternatywne. A mówiliśmy wcześniej trochę o tym, że jest coraz więcej polskich ekspertów i ekspertek, którzy działają na skalę międzynarodową, realizują projekty również zagraniczne. Czy dostrzega pan jakieś takie różnice kulturowe
w kontekście właśnie realizacji projektów w Polsce versus na przykład w Skandynawii, versus w Niemczech czy w innych krajach? Czy to podejście się zmienia w jakiś sposób? Znaczy, tak jak też wspominałem, wydaje mi się, że no, chociażby w Skandynawii, no, tam jest przyjęte jednak, że pracuje się w określonych ramach czasowych i może jeszcze, że jeśli chodzi o standardy pracy, no, że jest to fajne rzeczywiście, że próba budowania konsensusu, nie chcę powiedzieć za wszelką cenę, ale za dużą cenę. Przez długie ścieżki decyzyjne. Tak, to jest długie ścieżki decyzyjne, ale również też no, czasami no, wyjście z pracy, zostawianie problemu, tak? Więc to jest taka różnica, gdzie uważam, że jednak w Polsce ludzie się bardziej przejmują. No, nie zawsze czują się upoważnieni do podjęcia decyzji, albo boją się może kary za podjęcie samodzielnej decyzji, szczególnie w firmach prywatnych, ale no, nie chcę powiedzieć obojętność, ale no, takie powiem, no, jest to zaangażowanie, jest ta różnica w tej kulturze. A jeżeli chodzi o ten tryb projektowy, który pan też promuje swoją postawą i swoim doświadczeniem, to gdzie jest ta granica w określeniu ról, które powinny być dowożone albo realizowane projektowo, a tymi, które powinny zostać w korze organizacji i być realizowane w ramach ról full-time'owych? Mi się wydaje, że to zależy od sytuacji. No, są też takie sytuacje, gdzie wręcz są tworzone specjalne grupy projektowe, gdzie osoby są w 100% wyciągane z organizacji. Są też sytuacje takie, gdzie no, ktoś jest rzeczywiście na tam powiedzmy sobie 50% czy 20% i to też wspaniale działa. Więc to no, jak zgodnie z definicją projekt jest takim przedsięwzięciem unikalnym, więc to wszystko zależy. Czyli to sprowadzałoby się do takiego podsumowania, że te role projektowe dotyczą raczej inicjatyw, które mają charakter czasowy i mogą być, że tak powiem, zamknięte od A do Z, a z kolei te role, które są na full-time, to są pewnie czynności powtarzalne, które organizacje trzymają przy życiu, tak zakładam. Zazwyczaj tak. Jakkolwiek też pracowałem w firmie, która żyła z projektów, tak? Czyli też wytwarzała produkty, które były robione pod konkretne projekty, pod konkretne zamówienia. No, ale to właśnie raczej ten wyjątek. I tam powiedzmy sobie nie trzeba było tłumaczyć, że project management jest potrzebny. Była raczej kwestia, jak się lepiej jeszcze zorganizować w ramach zarządzania projektami. Widział pan wiele branż, jest pan też obieży światem w kontekście realizacji projektów. Ma pan może jakąś anegdotę z jednego czy drugiego projektu, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób formował się ten projekt, albo co się pojawiło nagłego w danym projekcie, że trzeba było reagować bardzo szybko? No myślę, że taką ciekawą też właśnie przygodą, wspominałem tutaj trochę o biurokracji w Szwecji, było to, że aby uzyskać karty wstępu na teren zakładu, trzeba było bardzo długie ścieżki do biur przekopywać i to, co może było też dosyć, powiedziałbym, no, ciekawe i istotne, że jednym z elementów było wyczekiwanie na mrozie minus 20 stopni w kolejce przez 1,5 godziny. No pamiętam, to też jedna z prac interim menadżerów, jak widać. Tak. I za to też jakby klient był pełni świadomy, płacił i za to, że nie tylko ja, oczywiście wielu osób musiało po prostu odczekać na mrozie, żeby te karty uzyskać, karty wstępu. Czyli taka praca wysokiego ryzyka, ale gdybyśmy tej pracy interimowej spróbowali wystawić taką laurkę. No jest pan przykładem osoby, która wyszła z przemysłu, pracuje teraz interimowo. Jest całe gro osób, które dzisiaj jest w tej sytuacji, w której pan był 10 lat temu, tak? Czyli jeszcze przed przejściem na tę drugą stronę. To jakie argumenty dostarczyłby pan takiej osobie? Albo co musi się stać, żeby ktoś podjął decyzję, to jest coś dla mnie i jaki jest ten właściwy moment i jakie są też te uwarunkowania, które do tego doprowadzą?
Znaczy, to kilka elementów. Po pierwsze, no to jednak doświadczenie i to też uważam, że z wielu branż. Jak ktoś tylko w jednej firmie pracował, to nawet przy dużych zmianach to może stanowić wyzwanie. Mi się wydaje, że trzeba mieć doświadczenie z różnych obszarów. Druga rzecz, no to ustabilizowana sytuacja rodzinna, także, czyli mówiąc krótko, najlepiej jak dzieci już są trochę podrośnięte, w miarę samodzielne, więc też można łatwiej działać. Trzecia rzecz z takich uwarunkowań istotnych, no to też posiadanie jakiegoś zapasu majątku, gotówki, także jeżeli będziemy działać, raz może być projekt, potem go może nie być, więc żeby nas to nie męczyło, że mamy tutaj takie ryzyka. Jeśli chodzi już o samą pracę, tak, no to na pewno bardzo samodzielne myślenie jest potrzebne. Samodzielne myślenie, szukanie zawsze rozwiązań, powiedziałem w sposób też niestandardowy. Są oczywiście metody, wiele się uczymy pracując w firmach, ale duża otwartość na szukanie rozwiązań, duże właśnie zaangażowanie w kontakt z klientem, zrozumienie jego potrzeb. No cóż, jeszcze dodałbym taka pasja zajmowania się tą pracą, której się podejmujemy, tak? Bo jest to przestawienie się, tak? Z pracy etatowej na interim. No, panie Pawle, dzięki za tę dzisiejszą ścieżkę, wspólną podróż przez charakterystykę pracy jako interim menadżera. To czego panu życzyć na tę dalszą drogę w kontekście właśnie interim managementu i budowania tej kariery? No, myślę, że poza oczywiście zdrowiem, które wszystkim jest potrzebne, no to żeby mieć jak najbardziej rozwojowe projekty, tak? No najchętniej z Redagate. Koniec. Dziękuję bardzo, panie Pawle, za rozmowę. Było mi bardzo miło gościć pana w studiu w końcu, bo to też przy okazji podcastu udało się spotkać po raz pierwszy na żywo. I cóż, życzę kolejnych udanych projektów, również wspólnych, a wam dziękuję za uwagę i myślę, że ta perspektywa, którą dzisiaj pan Paweł się z nami podzielił w kontekście właśnie budowania swojej kariery jako interim manager jest, myślę, całkiem atrakcyjna. Panie Pawle, chyba gdyby były jakieś pytania, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji co do pójścia właśnie w kierunku interim managementu, to myślę, że można pana też zdecydowanie polecić jako tę osobę, która tę ścieżkę już przeszła. Oczywiście, jak najbardziej. Zresztą zawsze to czynię, ktoś mnie o to pyta, jakie są plusy, minusy, blaski i cienie. Takich odpowiedzi udzielam bardzo szczerze, także jestem otwarty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za wizytę. Dziękuję.